Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj będzie króciutko, bardzo króciutko, bo mam trochę papierowej jeszcze roboty, a nie chcę Was też zaniedbywać. I pierwotnie miałem w planach zrobić o tej wizycie Batyra w Stanach, ale zostawię to na poniedziałek, bo ostatnio bardzo dużo o nim mówiłem. Dam Wam i przy okazji sobie trochę od tego człowieka odpocząć. Dzisiaj o upadku majestatu, a dokładnie cyrk i awantura w Trybunale Stanu. No, pisowcy czego się nie dotkną, zamienią to w gówno, w kloakę, w szambo. A chodzi tutaj o posiedzenie w sprawie immunitetu Manowskiej. Ta cała reprezentacja PiS nie wytrzymała ciśnienia i urządziła zamieszki jak pod budką z piwem. Po prostu żal, naprawdę żal było na to patrzeć. A sama Manowska, można powiedzieć, odnotowała klęskę. Nie zablokowała Trybunału Stanu w jej sprawie i nie wyrzuciła dziennikarzy i prokuratorów z sali obrad. Manowska robiła wszystko, by sparaliżować rozpoznanie przez Trybunał Stanu wniosku o uchylenie jej immunitetu, ale przegrała. Chciano też usunąć z sali rozpraw prokuratorów, dziennikarzy, i znów przegrała i Trybunał zdecyduje o zgodzie na jej ściganie. Ale tak jak mówiłem, to jest jedno, ale głównym bohaterem był z pisowskiego nadania pisowiec, były senator, który po prostu zachował się, nie wiem, karygodnie, bo nie chcę tutaj używać zbyt dosadnych słów, ale to, co on odwalił, to nie przystoi żadnemu urzędnikowi, a tym bardziej sędziemu Sądu Najwyższego. Powiem Wam tak, po tym bodajże wczorajszym występie w Trybunale Stanu, to chyba czas najwyższy stamtąd siłą tych stetryczałych partyjnych gałganów, bo inaczej wymiar sprawiedliwości nigdy nie odzyska sprawiedliwości, a z jego bezsilności będą korzystać tacy prawniczy menele, a nie państwo i obywatele. Po prostu powiem Wam, wystąpiły w tym cyrku prawdziwe gwiazdy, temidy, według oczywiście PiS. Wiecie, dlaczego Kaczyński wsadził do Trybunału Stanu 82-letniego Piotra Andrzejewskiego? Bo to stary i sprawdzony w boju aparatczyk, który kilka razy był senatorem z nadania oczywiście PiS, który zrobi wszystko, aby nikomu z tej PiS-mafii nie spadł włos z głowy. I tak to niestety wygląda, a potem efekty są takie, jak właśnie tutaj widzieliście, jak jeszcze zobaczycie. A tak, moi drodzy, właśnie wygląda niezawisły, ale od rozumu i przyzwoitości sędzia awanturnik Trybunału Stanu, Piotr Andrzejewski, miłośnik Nawrockiego, oczywiście apolityczny, były senator PiS. Nie wiem, chyba można było tutaj głośno krzyknąć, co żeście pisowscy szubrawcy uczynili z polską krainą. Ale z drugiej strony, już to nieraz mówiłem i nieraz to się sprawdziło, że Kaczyński lubi takich ludzi, lubi się takimi ludźmi obsadzać, bo
Dla niego to są najbardziej pożyteczni, wartościowi ludzie, którzy robią wiele zamieszania o nic, po prostu zadymiarze i łamiący wszelkie zasady przyzwoitości. Obecnie procedujemy w sprawie konkretnej, której Państwo zostaliście wyłączeni. Został złożony wniosek przez Państwa i oczywiście, jak Państwo znacie reguły, powinien być w ciągu 45 dni rozpoznany przez pełny Trybunał Stanu i zapewne Pan Przewodniczący wyda stosowne zarządzenie celem jego rozpoznania przez pełny skład i wtedy zostaną podjęte decyzje. Ale obecnie, Szanowni Państwo, macie Państwo dzisiaj wprawdzie togi, ale formalnie nie jesteście dzisiaj sędziami. A tym samym nie macie uprawnienia do tego, żeby uczestniczyć. Proszę nie przeszkadzać, obowiązuje kultura na tej sali, do cholery. Kultura nie polega na tym, co było w 20 Proszę zamilknąć. Członków do organu. Proszę zamilknąć. Ja nie jestem przyzwyczajony do politycznych cyrków tutaj. To jest sąd i to Sąd Najwyższy. Proszę się z tym liczyć. Cyrk na razie został zrobiony przez to, że od dłuższego czasu... Dosyć tego, tych igrzysk politycznych. Nosimy o rozpoznanie... Proszę bardzo, w swoim czasie zostanie zadecydowane na tym etapie. Wrzucenie mi tekstu tutaj jest niegodne funkcji sędziego. Będziecie odpowiadać dyscyplinarnie. Musimy o rozpoznanie wniosku. Oddalam, zadecyduję, że nie rozszerzamy tego. Koniec. W związku z tym, na podstawie artykułu 373 kodeksu karnego odwołuje się do pełnego składu Izby w przedmiocie rozpoczęcia wniosku. Tak jak Jeżeli można jeszcze. Panie sędzio przewodniczący, przypomnę dzisiaj Zarządzenia w trybie artykułu 373. Przerwę, proszę zdjąć togi i sam siąść. Zarządzam przerwę do uspokojenia. Nie, no to jest... Nie można tak wywoływać. To jest wizja praworządności przez naszych kolegów naprawianej w III Rzeczypospolitej, proszę Państwa. Tak, moi drodzy, to się działo w Sądzie Najwyższym. Ale powiem tak, w Polsce mamy dzisiaj dwóch bogów prawa. Jeden ma w ręku kadzidło, drugi mikrofon. Razem udają, że stoją na straży sprawiedliwości. W rzeczywistości prawo jest dla nich jak plastelina. Miękkie, podatne, gotowe, by ulepić z niego ideologiczną szopkę, w której konstytucja pełni rolę dekoracji, a obywatel ma siedzieć cicho. I tak, pierwszy z nich to właśnie wcześniej przeze mnie wspominany Piotr Andrzejewski. W oficjalnych biogramach sędzia Trybunału Stanu, w politycznej praktyce kustosz pisowskiego dekalogu, człowiek, który nie potrzebuje tej temidańskiej opaski na oczach, bo i tak patrzy tylko w stronę nowogrodzkiej. Tam jest jego źródło prawa, tam bije serce jego lojalności, a Trybunał Stanu to tylko wizytówka. Prawdziwa funkcja Andrzejewskiego to kapłan partyjnej liturgii. Ma drugi to Bartosz Lewandowski, adwokat z Ordo Iuris. Jeśli Andrzejewski jest kapłanem, to Lewandowski bywa kaznodzieją. Z kodeksów potrafi zrobić ambonę, z paragrafów homilię. Chciałby, żeby polskie prawo wyglądało jak taki mszał. Obowiązkowa modlitwa, obowiązkowe wartości, obowiązkowa jedyna słuszna moralność.
Moi drodzy, w takim świecie wolność jest luksusem, a różnorodność grzechem. Razem tworzą duet doskonały, dla którego waga Temidy to po prostu zbędny rekwizyt. Konsekwentnie będziemy dążyli do tego, tak jak widzicie nas Państwo tutaj w tym składzie, do tego, żeby Trybunał Stanu wypełnił swoją funkcję. Ja nie wiem, czy jeszcze istnieje instytucja cyrku, który jest obwoźny i objezdny, ale jeżeli jest, to dzisiaj mieliście Państwo reżyserię tego cyrku. Także moi drodzy, ci panowie, funkcjonariusze, tak zwani sędziowie z nadania PiS zastąpili Temidę różańcem i megafonem. Kadzidło przykrywa smród politycznych interesów, a głośne hasła mają zagłuszyć fakt, że prawo przestaje być tarczą obywatela, a staje się pałką w ręku partii. Kiedy słucha się ich wystąpień, łatwo odnieść wrażenie, że to nie obywatele są podmiotem prawa, lecz partia. Andrzejewski i Lewandowski to są takie symbole nowej epoki. Epoki, w której niezależność sędziego i autonomia adwokata zostały zamienione na święte obrazki wobec prezesa i jego dworu. Na sztandarach mają sprawiedliwość, ale pod spodem kryje się lojalność wobec jednej partii i jednej wizji świata. Wizji, w której prawo nie ma bronić wolności, lecz ją reglamentować. W której nie chodzi o równość wobec Temidy, tylko o pokorę wobec ideologii. Patrząc na ten cały pisowski duet, to trudno nie zauważyć, że to już nie jest wymiar sprawiedliwości, jaki znamy, jaki byśmy chcieli, żeby był. To jest po prostu takiej marnej klasy, marnej jakości teatr. A na scenie prawo gra rolę statysty, podczas gdy pierwsze skrzypce należą do polityki i takiego religijnego fundamentalizmu. Kultura na tej sali, to polega. Kultura nie polega na tym, co Proszę zamilknąć. członków do organu. Proszę zamilknąć. Ja nie jestem przyzwyczajony do politycznych cyrków tutaj. To jest sąd i to Sąd Najwyższy. Proszę się z tym liczyć. Cyrk na razie został zrobiony przez to, że od dłuższego czasu... Dosyć tego, tych igrzysk politycznych. Wnosimy o Proszę bardzo, w swoim czasie zostanie zadecydowany na tym etapie wrzucenie mi tekstu. Tutaj jest niegodne funkcji sędziego. Będziecie odpowiadać dyscyplinarnie, dominuję tego. Oddalam, zadecyduję, że nie rozszerzamy tego. W związku z tym, na podstawie artykułu 373 kodeksu karnego odwołuje się do pełnego składu Izby Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak likwiduje się prawosłowność. Panie sędzio przewodniczący, przypomnę, Zarządzam przerwę. Proszę zdjąć toki i sam siąść. Zarządzam przerwę do uspokojenia. Koniec. Nie, no to jest... Nie można tak wywoływać. To jest wizja praworządności przez naszych kolegów naprawianej w III Rzeczypospolitej, proszę Państwa. Tak czy inaczej, moi drodzy, Małgorzata Manowska, wielka protektorka pisowskiej sprawiedliwości, próbowała jeszcze takim ostatnim tchem blokować własny Trybunał Stanu. Próbowała wykurzyć dziennikarzy z sali, jakby Polska była jej prywatnym folwarkiem. I co? I nic. Skończyła się zabawa. No ale nie dajmy się, moi drodzy, nabrać.
Manowska to jest tylko pionek. Prawdziwa szachownica leży gdzie indziej. Tutaj już zmierzam ku końcowi, moi drodzy, mówiłem krótko i tutaj też dam takiego małego psztyka naszym rządzącym. Ale po kolei. Mówiłem, że szachownica leży też gdzie indziej, ta główna. A dokładnie w sądach, w prokuraturze, w Pałacu Prezydenckim. Wciąż w głowach tych, którzy w 2015 roku oddali duszę i życie Kaczyńskiemu i jego mafii. To oni trzymają rękę na hamulcu i śmieją się w twarz, gdy słyszą, że demokracja jakoś sobie poradzi. Noż kuźwa ludzie, ileż można. Moi drodzy, no przez 8 lat tłukliśmy się po ulicach, w mediach, wszędzie. Kody, strajki kobiet, obywatele RP, wolni ludzie. No przecież wszyscy to doskonale pamiętamy. Pamiętamy ten gaz na ulicach, pały, areszty. No i co nam obiecano? Że po 23 roku nastąpi taki katchitras, że złodzieje i kłamcy staną przed sądem. Dziś mamy 25 rok. I co? 2 lata przesrane po prostu na dyplomatyczne uśmieszki, konferencje prasowe. A PiS, można powiedzieć, w jakimś stopniu rządzi dalej, tylko w wersji zdalnej. Przez swoich ludzi w togach, przez tak zwanego prezydenta, który nie ukrywa, że woli Putina od Brukseli. I tak znam, pamiętam to hasło: zło dobrem zwyciężaj. No ale panie Tusk, nie bądźmy dziećmi. To nie są ministranci od różańca, to są recydywiści polityczni, którzy każdą miękkość wezmą za przyzwolenie. My chcemy widzieć, znaczy nie chcemy widzieć twoich rozłożonych rąk. My chcemy widzieć rozłożone akta w sądach i paragrafy, którzy walili w łeb tych, co przez lata niszczyli Polskę. Manowska to jest ostrzeżenie. Bo jeśli Manowska nie pójdzie siedzieć symbolicznie albo realnie, to znaczy, że cała ta władza demokratyczna jest takim pic na wodę. Jeśli teraz się ten rząd cofnie, to w 2027 obudzimy się z Kaczyńskim i takim Dudą bis i z całą tą prorosyjską hołotą u władzy. I wtedy nie będzie już o czym gadać, bo Unia nas kopnie w tyłek, a Putin otworzy szampana. I powiem wprost, albo nie wiem, rząd zacznie rozliczać, albo ludzie wrócą na ulicę. Ale tym razem bez kwiatków, bez gołąbków pokoju, bo demokracja nie jest po to, mówię tu o rządzących, czy obecnych, czy przeszłych, czy przyszłych. Ogólnie mówię o rządzących. Demokracja nie jest po to, żeby rządzący mieli wygodne fotele i ordery w klapach. Demokracja to my, ludzie, wkurzeni i pamiętający i gotowi jeszcze raz pokazać, że bez nas po prostu nie istniejecie. No a wy, obecnie rządzący, lepiej zapiszcie to sobie takim grubym flamastrem. Daliśmy wam władzę. Wy tej władzy nie zdobyliście. To my, Polacy, obywatele, daliśmy wam tą władzę. Nie dla takiej wiecznej chwały, tylko dla roboty, żebyście zrobili porządek, żebyście wyprowadzili ten nasz kraj na
Robota jest bardzo prosta. Rozliczyć PiS-mafię. Koniec, kropka. I podejrzewam, że nie tylko ja o tym doskonale wiemy, że Kaczyński jest gotów podpalić cały kraj, doprowadzić do rozlewu krwi, byle przejąć władzę. Jeśli obecni rządzący na to pozwolą, to nie będziemy mieli przyszłości. A to właśnie, jak wygląda wymiar sprawiedliwości po pisowsku, no zobaczyliście w dzisiejszym materiale. I chyba na tym zakończę. Ocencie sami, jak to wygląda. Ja po prostu na to patrzałem, to powiem wam, nie wierzyłem własnym oczom, że coś takiego może się dziać w Sądzie Najwyższym. To jest po prostu upadek. Inaczej tego chyba nazwać nie można. Także na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Jutro lekcja religii. Także serdecznie zapraszam. No w niedzielę jak zawsze live o 18. A może w poniedziałek, jak będę miał wenę, to zrobię o tym wyjeździe Nawrockiego do Stanów. Tak wam mówiłem, specjalnie to odkładam, bo chcę zaoszczędzić i sobie, i wam tego osobnika. Zresztą koniec tygodnia, po co mamy sobie psuć takie wspaniałą końcówkę tygodnia. Także na dzisiaj to tyle. W Sucharze Dnia też coś tam odnośnie tego posiedzenia sądu. Nie będzie to śmieszne, ale myślę, że warte wysłuchania. Także na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Cześć. Proszę Państwa, ja bym chciał, żeby nie pozostało niedopowiedziane na tej sali coś, co jest fundamentalne dla zdarzeń, które miały miejsce dzisiaj na sali posiedzeń Trybunału Stanu. Ja przepraszam, majestat Trybunału Stanu w moich oczach upadł. To, czego byliście Państwo dzisiaj świadkiem, to nie powinno się nigdy wydarzyć. Nie tak powinny być kontrolowane emocje, ale chciałem Państwu powiedzieć, że sprawa z naszego punktu widzenia, bo podzielamy taki pogląd, jest nieskomplikowana. Trybunał Stanu orzeka w dwóch trybach. W trybie uchwałodawczym i w trybie rozpoznawczym. W trybie uchwałodawczym podejmuje uchwały i jesteśmy członkami Trybunału Stanu, a w trybie rozpoznawczym, tam gdzie jesteśmy sądem pierwszej i drugiej instancji, jesteśmy sędziami Trybunału Stanu. I teraz żebyście dobrze zrozumieli. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu pani prezes Manowskiej jest wnioskiem celowanym i w ustawie, i w regulaminie jako wniosek o podjęcie uchwały. Nie ma takiej możliwości, żeby w trybie uchwalania uchwały przez Trybunał Stanu można było stosować przepisy Kodeksu Postępowania Karnego. No argument ad absurdum. My nie rozpoznajemy sprawy merytorycznie, czyli tego, że pani przewodnicząca Trybunału Stanu nie zwoływała zgromadzenia pełnego stanu, czy w sprawie Juszczyszyna postąpiła tak czy inaczej i w sprawie obiegowego głosowania w Sądzie Najwyższym tak czy inaczej. My w tych sprawach nie orzekamy. I przepis jest jednoznaczny. O uchyleniu bądź odmowie zgody na pociągnięcie członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej lub pozbawienia jego wolności orzeka Trybunał Stanu w pełnym składzie z wyłączeniem osoby, której wniosek dotyczy. Kropka. Pan mecenas Rosati przywołał praktykę i podbudowaną oczywiście przepisami prawa, która jest realizowana w Sejmie, w Trybunale Konstytucyjnym. Widzieliście tam, żeby działał Kodeks Postępowania Karnego? Te dwa tryby zostały ze sobą wymieszane. Jest to celowa, że tak powiem, celowe postąpienie w celu sparaliżowania działań Trybunału Stanu. Nie może być takiej sytuacji, że przy pomocy instrumentu wyłączania sędziów próbuje się zneutralizować działanie Trybunału Stanu jako tego, który ma obowiązek wydania uchwały w sytuacji, kiedy wpływa wniosek prokuratury o zdjęcie immunitetu.
Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Ja mówię o funkcji rozpoznawczej Trybunału Stanu. My niczego nie rozpoznajemy. My tylko zdejmujemy parasol gwarancyjny i ochronny nad członkiem Trybunału Stanu, który zdaniem prokuratury popełnił przestępstwo, czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia takiego przestępstwa. Zdejmujemy ten parasol ochronny, żeby prokuratura mogła prowadzić dalsze czynności zmierzające do wniesienia aktu oskarżenia albo i nie. Ale w tamtej sprawie my się w ogóle nie wypowiadamy. My się wypowiadamy tylko, czy waga zarzutów jest taka, czy ona wchodzi w kolizję z pełnieniem funkcji członka Trybunału Stanu, czy też nie. Czy jest przestępstwem powszechnym, czy jest przestępstwem pospolitym, czy jest przestępstwem o podłożu politycznym. I czy ten immunitet zdjąć, czy tego immunitetu nie zdjąć. I my z takim założeniem zostaliśmy wezwani i na dzisiejsze posiedzenie z obecnością obowiązkową. Dzisiejszego posiedzenia Trybunału Stanu nikt nie odwołał, natomiast próba obradowania przez pełny skład Trybunału Stanu w składzie 3-osobowym, ja nie wiem, czy jeszcze istnieje instytucja cyrku, który jest obwoźny i objezdny, ale jeżeli jest, to dzisiaj mieliście Państwo reżyserię tego cyrku dokładnie wywołane personami, których nie ma w tej chwili na sali, nie wiem, czy w proteście, czy w niemocy intelektualnej. Proszę Państwa, konsekwentnie będziemy dążyli do tego, tak jak widzicie nas Państwo tutaj w tym składzie, do tego, żeby Trybunał Stanu wypełnił swoją funkcję. Funkcję uchwałodawczą w przedmiocie podjęcia uchwały o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody o pociągnięcie osoby, o którą wnioskuje prokuratura, do odpowiedzialności karnej poprzez uchylenie immunitetu. I do tego będziemy dążyli. Ja jeszcze chciałem uzupełnić. Oczywiście zgadzam się tu z argumentami przedstawionymi zarówno przez prokuraturę, jak i przez pana członków Trybunału Rosatiego i Mikołajczyka. Kwestia immunitetowa to jest rozpoznanie poszty co do każdego zarzutu odrębnie. Uchyla się immunitet w każdej, co do określonego zarzutu. Czyli mamy do czynienia z 3 sprawami. I proszę dokładnie przeczytać to tak zwane postanowienie, które jest uchwałą i tu nie ulega wątpliwości, gdzie wyraźnie się mówi o podstawie prawnej, artykuł 40, o czym mówił tu pełnomocnik przed chwilą, i w uzasadnieniu także nie ma słowa o tych 2 sprawach dotyczących działania pani prezes Manowskiej jako prezesa Sądu Najwyższego, czyli zarzutu 1. i 2. Czyli odrębnych 2 spraw, o czym zresztą mówił przedstawiciel prokuratury przed chwilą. Nie ma słowa. Gdyby tak było, że to miałoby to tak zwane postanowienie dotyczyć wszystkich tych 3 spraw, to byłoby, po pierwsze, byłaby podstawa co do tamtych 2, artykułu 41, czyli wątpliwości co do bezstronności. Tego nie ma w sentencji. I nie ma słowa w uzasadnieniu na temat tych 2 zarzutów. Czyli ta tak zwana uchwała, tak zwane postanowienie, które de facto jest uchwałą, którą można przecież zmienić w trybie głosowania pełnego składu, to jeszcze dotyczy tylko i wyłącznie w sprawie uchylenia immunitetu zarzutu 3. I to jest sprawa tak jednoznaczna dla każdego prawnika, który przeczyta zarówno sentencję, jak i uzasadnienie tego tak zwanego postanowienia. Ja formułuję taki wniosek bardzo formalny, ale myślę wniosek, który pozwoli nam zrobić krok do przodu. Posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu trwa. W związku z nieobecnością pana przewodniczącego wnoszę o to, aby pan mecenas Jacek Dibuła jako zastępca przewodniczącego przejął obrady. Ja się sprzeciwiam tego, nie, przepraszam, ale panie mecenasie, nie róbmy w chwili obecnej, nie, ja się nie mogę zgodzić, nie,
Proszę. Swoje stanowisko o udaniu się na naradę w tej nie będzie. Nie jest obecnie zgodnie z panie mecenasie, z całym szacunkiem dla pana mecenasa, nie przewodniczący wyznaczonego dzisiaj składu zarządził przerwy. Jesteśmy w trakcie przerwy. To, że wygłaszacie i państwo sędziowie i my jako uczestnicy tego postępowania oświadczenie. Posiedzenie trwa. Nie ma posiedzenia, było zarządzone. To jest nagrane, wszystko świadkowie widzieli. No, panie mecenasie. Podejmujemy procedur, jest przerwa, poinformujemy państwo o dalszych działaniach. W każdej kwestii proceduralnej będziemy udzielać stronom głosu. W tej chwili nie ma większości Trybunału, w związku z tym poinformujemy państwo co do dalszego porządkowania. Dziękuję bardzo.